Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. To, co Państwo widzą, to dwa modele WPL D12. A dlaczego dwa? Ponieważ jeden zakupiłem z AliExpress, a drugi z oficjalnego sklepu WPL. Zrobiłem to po to, aby porównać, czy zakup z AliExpress będzie taki sam jak zakup z oficjalnego sklepu. O ile przy wcześniejszych zakupach nie miałem żadnych wątpliwości, tak przy zakupie WPL D12 miałem pewne podejrzenia, ponieważ było wiele ofert z wieloma różnymi cenami i w wielu różnych wersjach. Więc postanowiłem zrobić taki krótki test, który Wam również pokażę. Na początek powiem Wam, jak to wyglądało z samą dostawą i zakupem. Na górze z AliExpress samochodzik do mnie dotarł w ciągu 2 tygodni. Zapłaciłem za niego około 250 zł razem z dostawą. Natomiast WPL D12 z oficjalnego sklepu wyniósł mnie prawie 300 zł i czekałem na niego miesiąc. Więc jak na razie AliExpress wypadło lepiej, tym bardziej, że ma 90 dni na zwrot, nie tak jak oficjalny sklep, który ma 14. Oczywiście żadnego VAT-u ani cła mi nie doliczyli w żadnej z tych dwóch przesyłek, a porównania zacznijmy od kartonów. Na górze widzimy, że karton jest jakby bardziej biały, natomiast na dole taki bardziej srebrny, więc odcienie delikatnie się różnią. Na górze różnica jest taka, że AliExpress dało nam swoją naklejkę z informacją o produkcie, natomiast na dole mamy kod QR do instrukcji. Kolejna strona i kolejne drobne różnice w odcieniach. Na dole jakby ta rama szara jest bardziej ciemna, na dole jest jaśniejsza. Kolejne strony to już wszystko to samo. Mam nadzieję, że to nie będzie jak z Labubu, że jeżeli inne odcienie, to już jest nieoryginalne. Zwróćcie też uwagę na te chińskie CE. To nie jest nasze europejskie CE, to jest chińskie, czyli to oznacza Chinese Export. Przesyłka z AliExpress ma zaznaczone dwa kolory, silver oraz white. Oczywiście, czy to AliExpress, czy WPL, oba produkty są w wersji białej. Opakowanie omówione, to teraz sprawdzamy, co jest w środku. Okej, na pierwszy rzut oka samochody wydają się idealnie takie same. Piloty też wydają się takie same, ale będziemy to jeszcze dokładnie sprawdzać. Również oba modele mają takie same instrukcje obsługi, takie same woreczki z częściami, ładowarką, naklejkami, częściami, które musimy umieścić, tak samo jak w LDRC, czyli Super Autko do Driftu, który już testowałem. Natomiast wersja z AliExpress, która ciągle będzie po prawej stronie, dostała również takie dodatkowe elementy. Gaśnicę, zestaw dodatkowych naklejek i również dostaliśmy 8 takich kartonów, które na oficjalnej stronie kosztują 10 zł za taki właśnie komplet, a w AliExpress mieliśmy je w komplecie. Oczywiście w ofercie też było napisane, że będą dodatkowe kartony, więc zgaduję, że nie każda oferta takie kartony daje. Jak przyjrzymy się bliżej, to te pojazdy dalej nie mają żadnych różnic. Dalej są takie same. Więc sprawdzamy dalej. Akumulatorek z AliExpress ma 1200 mAh, co jest ciekawe, bo większość ofert miało 600 mAh, natomiast wersja z oficjalnego sklepu ma 600 mAh. Oczywiście wolimy ten, który ma więcej, czyli ten z AliExpress, więc kolejny punkt dla AliExpress. Po odkręceniu obudowy widzimy, że wszystkie elementy są takie same. Most, wały, silniki, ale nie płytki. Zdecydowanie się różnią. A to dlatego, że wersja z AliExpress jest nowsza, a wersja z WPL oficjalnego sklepu jest starsza. Znalazłem te informacje na ich oficjalnej stronie, co trochę mnie zaskoczyło, bo oba modele kupowałem w tym samym czasie. Więc kolejny plus dla AliExpress. Tak oto płytki wyglądają od spodu i też mamy wiele różnic. No nie da się oszukać, że to dwie inne płytki i bardzo łatwo je dopasować do tego, co jest na stronie internetowej WPL. Oba modele mają również takie same serwa z pięknymi srebrnymi smoczkami. Jestem bardzo zawiedziony tym testem, ponieważ wyszedł stronniczo. Mamy krótszy czas dostawy z AliExpress, mamy więcej czasu na zwrot, tańszą cenę, dostaliśmy więcej przedmiotów, lepszy akumulator, nowszą elektronikę z nowszą płytką. Wyszło strasznie jednostronnie, natomiast pamiętajmy o tym, że na AliExpress jest dużo ofert, które niekoniecznie oferują to, co byśmy chcieli. Na przykład za około 100 zł mają WPL D12, ale w wersji mini, który ma mniej niż 30
30 cm, nie pamiętam ile dokładnie on ma. A po drugie, no nie wszystkie oferty są takie uczciwe, więc warto sprawdzać oferty, które mają dużo sprzedaży, dużo opinii. Wtedy możemy być pewni, że kupujemy dobry, oryginalny produkt. A jeżeli chodzi o oficjalny sklep, to pamiętajmy o tym, że nie zawsze przecież będziemy dostawali starą elektronikę. Przecież to samo może być na AliExpress. Pewnie po prostu nie skończyły im się stany magazynowe i to tylko o to chodzi. Test miał na celu pokazanie tylko tego, czy samochody zdalnie sterowane z AliExpress potrafią być oryginalnymi produktami. I to już pokazaliśmy, że tak, jak najbardziej. Są to oryginalne przedmioty. I nie widzę za bardzo sensu w tym, żeby pokazywać, jak te auta jeżdżą, ponieważ wersja z AliExpress ma inną płytkę w środku, nowszą. Natomiast, żeby już być skrupulatnym, sprawdźmy, jaka jest różnica nie tyle, czy produkt jest z AliExpress, czy z oficjalnego sklepu, ale to, jak się zachowują na tych nowych płytkach. Skręcanie kołami. Starsza płytka, płyta główna, to skręt tymi kołami jest mniej płynny. To jest mocna, duża, zdecydowana różnica. To nie jest różnica minimalna podczas skierowania. Jestem w szoku. Nie sądziłem, że to będzie taka różnica. Ruszanie. W ogóle zabawnie, jak one gazują. Zobaczcie, co się dzieje z tylną osią, jak daje na maksa. Podskakuje. Normalnie jak wkurzony królik. Nie wiem, czy widzieliście, jak króliki tupają. Jestem w szoku. Słyszycie dźwięki silniczka, który jest w środku podczas delikatnego ruszania? Tutaj go nie słyszę w tym aucie z nową płytką, a starsza wersja. Mam nadzieję, że takie porównanie Wam się podobało. W przyszłości nagram również testy samochodu WPL D12, już osobną, pełnoprawną recenzję. Linki do oficjalnego sklepu, jak do AliExpress, daję w opisie. Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze wspólne porównywanie i zachęcam do obejrzenia innych treści na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!